Siemanko, z tej strony Spox 2. Chcecie dzisiaj zobaczyć, jak naprawiają konsole czeskie serwisy? No to zaczynamy. Słuchajcie, klient wysłał do nas samą płytę główną. Na początku nie wiedziałem, co jest grane, ale dopiero po mailu wyszło, że to z Czech. No i muszę wam to pokazać, bo to jest kiepski żart, ale zaraz przejdziemy do tego, jak wygląda płyta. Dzień dobry, PS5 wyłączył się raz. Zaniosłem do serwisu. Powiedzieli mi, że jest zepsuty i że kupię nowy. Teraz nawet nie działa. Jest martwy. Z góry dziękuję. PS, po prostu wyślij płytę główną. Okoliczności: PS5 wyłączył się w tym samym czasie. Wiadomo, ktoś używał translatora, nie zna polskiego, napisał łamany polski. No bo lepiej tak niż wcale. No i mamy płytę główną. To jest, kurde, bym powiedział inne słowo, ale ja cię kręcę. Co tu w ogóle było grane? Nie wiem, ale ta płyta jest nieźle, cholera jasna, przeorana. Ciekły metal, tak w ogóle to jest w różnych partiach tej płyty. Tutaj jest taka jedna kulka ciekłego metalu, druga, jakieś małe ilości tego ciekłego metalu. O, nawet w tym miejscu, na tym termopadzie jest ciekły metal. Masakra. Na tej cewce jest ciekły metal. Nie wiem, czy to jest sprawka serwisanta, czy klienta, który zapakował do nas i podczas wysyłki ten ciekły metal po prostu poleciał gdzie chciał. No ale dobra, konsola, wiecie o co chodzi. Z dnia na dzień przestała działać. W takim wypadku warto jest konsolę rozebrać i pomierzyć wszystkie cewki, czyli te wszystkie kwadraciki, takie szare. Na każdym z tych kwadracików powinna być zawsze, nie licząc tam 7-fazowej sekcji zasilania, nie licząc tej strony, na każdej cewce powinna być rezystancja na pewno więcej niż 1,5 ohma, 2 ohmy. Bo tak naprawdę tylko na tych dwóch cewkach jest w miarę niska rezystancja, na pozostałych jest już o wiele wyższa. No a tutaj, no właśnie, idziemy dalej. Słuchajcie, ktoś tu był przy transmiterze. No i pytanie, po co to było robione? Tutaj są ścieżki gdzieś, kurde, takie dziwnie trochę podrapane. Źle to wygląda. Co dalej? Mostek też był lutowany. Nie wiem, czy kamera złapie, ale on był podlewany topnikiem. Albo ktoś robił reflow, albo go zmieniał. Nie wiem. Co jeszcze? Kontroler dysku stąd wygląda znośnie, niekombinowane. Czy moduł Wi-Fi był robiony? Nie. Płyta jest brudna, ale w tym momencie, w tym miejscu w zasadzie, niegrzebana. Czy z tej strony coś przykuwa moją uwagę? No nie. Z tej strony laminat wygląda normalnie. Więc teraz tak, słuchajcie. Bo to jest... Nie, czasami... Wiem, że sobie ponarzekam, ale jak widzę takie coś, no hello, no nie, tak się nie robi. Dlaczego? Ta konsola nie kosztuje 200, nie? Nawet 200 zł to szkoda marnować. Tym bardziej, że to jest sprzęt z innej półki cenowej. No i patrzcie. W tym miejscu leci główna linia zasilająca. I zobaczcie, jaka jest rezystancja na głównej linii zasilającej. Bo jak wygląda PS5, sorry. W tym miejscu wchodzi 12 V. Miernik końcówki. Przytykam i już mamy zwarcie. No to kurde. Przecież to nie jest science fiction. Mierzysz plus z minusem. Jak mamy 0,2, to gdzieś na płycie, w którejś gałęzi zasilającej, w górnej części, w górnych MOSFETach, tranzystorach, czy tam kondensatorach od linii 12V jest zwarcie. No i patrzcie. Zacznijmy sobie od lewego górnego rogu. Przykładam końcówki pomiarowe i mamy rezystancję, liczmy tam chyba 5 MΩ, wysoko, ok. Idziemy dalej. Na tej cewce musi być zwarcie, bo to jest wszystko to samo. Kolejna cewka tutaj na dole, właśnie 7501 obok tego bezpiecznika. Rezystancja 6 MΩ. Kolejna cewka 4 kΩ, ok. Kolejna cewka, tadam, 0,2. Na tej cewce mamy niską rezystancję. Dlaczego? Bo zapewne któryś z kondensatorów z gałęzi, można powiedzieć B+, jest walnięty. Albo to będzie... Poczekajcie. Tak teraz się zastanawiam. W tym wypadku. Albo to będzie, jeśli mamy szczęście, bo to jest niewykluczone, ale zaraz do tego dojdziemy. Albo to będzie jeden z tych dwóch brązowych kondensatorów.
on jest walnięty, ewentualnie z drugiej strony laminatu, bo nie spotkałem się, żeby kondensatory tantalowe uszkodziły się w PS5, więc tutaj jest zwarcie, a ktoś niepotrzebnie w ogóle podchodził do transmitera, do mostu, no po co? Po co? Tutaj, żeby jeszcze nie było, zmierzmy sobie pozostałe cewki, bo to różnie bywa, nie? Na tej cewce będzie ile? 2,3 ohma, więc na tej cewce jest zawsze niska rezystancja, ale nie na zwarcie. I tutaj mamy 19, czasami 22 ohmy. No i co? Zrobimy sobie próbę zwarciową. Przygotujemy sobie zasilacz, Corada, no i może się uda wyłapać, co się będzie działo. Podamy sobie zaraz zasilanie rzędu 1 V na V-in, czyli podepnę tutaj zasilanko, pyk, i uruchomimy za chwilę Corada, tylko go jeszcze nie przygotowałem. Enter, będzie 1 V, 5 amperów. Poczekajcie, to, pyk i ujęcie na termowizja. Termowizja działa? No chyba nie działa, to jeszcze momencik. Cyk, start, wyszukaj Rainbow. No i już mamy podgląd jakikolwiek. Nas będzie interesowała ta część. I 1 V, no to dajmy mu, nie wiem, 5 amperów, zobaczymy. 3, 2, 1, go. I teraz tak, jakby się zaczął nagrzewać rdzeń w tym miejscu, robi się źle. Bo jest zawsze jakaś szansa, że jest przebity górny tranzystor i on przez siebie przepuszcza ten 1 V, który ustawiłem. W tym momencie mamy spadek napięcia do pół volta. O, jest coś. Ej! Jakim ty RAM się grzeje? Nie kumam. Bym powiedział, że to jest nielogiczne. Poczekajcie, bo to jest niespotykane. Ej, no. Przecież tak jakby pamięć RAM była walnięta. Nie spotkałem do tej pory takiej przypadłości, żeby RAM się grzał. Trochę to niepokojące. Aż nielogiczne. Moment, bo jak mu damy 10 amperów, zobaczcie, zaczyna się nagrzewać. I to widocznie, 66, 67. Patrzcie. I bez kitu ten RAM nagrzewa się. Cuda na kiju. Jakim batem jest spalony RAM? Zwarcie jest na pamięci RAM. Dobra, ściągamy zasilanie. Nie spodziewałem się tego. Ale mówię, co usterka, to inna historia, inne okoliczności, więc no nic. Co tu dużo mówić. Nagrzejemy tą płytę hoterem i zdejmę tą pamięć. Przy czym najpierw nagrzejemy ją od spodu trochę, potem od góry, potem znowu od dołu. No i sprawdzimy, bo bardzo nietypowe zachowanie, więc dziwne rzeczy. Tutaj za chwilę będzie się kopciło. Ale może jakoś nam to sprawnie pójdzie. Poczekajcie, jeszcze ściągnę tego termopada wielkiego, bo on zabiera sporo ciepła. Jest tu tak naklejony na słowo honoru. Raczej ktoś go stąd i tak zabierał. Ale syf. Ajajaj. Dlaczego w Czechach są takie problemy z serwisantami?
bo ogólnie mamy też jakiegoś laptopa z 3 do napraw, no to pan powiedział, że to jest masakra. Pooglądał mnie na YouTubie i powiedział, że on woli do mnie to wysłać, bo wie, jak się skończy serwisowanie u nich na miejscu. Mówił, że musiałby dużo kilometrów zrobić w Czechach, żeby znaleźć jakiś serwis, który lepiej się zna. Więc, ale to może co kraj to obyczaj, tak? To inny obyczaj. Nagrzewamy. No dawaj, baby. O. Poszło. Jest też szansa, że ktoś zrobił zwarcie, podejmując niewłaściwe kroki i dlatego mamy zwarcie na ramię, bo dziwny temat. Teraz oczywiście mieszamy cynę. Wiecie, o co chodzi? Mi zależy na tym, żeby jakkolwiek elektrycznie tą płytę pobudzić, a dopiero później będziemy myśleli, bo to jest sporo roboty, to się tak wydaje, ale transmitter tam wygląda fatalnie. Jeszcze go Wam pokażę pod minionkiem. Mostek tak samo kombinowany, więc nie wiemy, w jakim celu zostały te elementy zabrane, czy tam lutowane w tym dokładnie laminacie. Czemu to miało służyć? Ok, to mamy oczyszczone, teraz szmatka, trochę preparatu i zaraz zrobimy sobie próbę zwarciową. Bo dziwna sprawa. Najpierw, a w sumie nie musimy robić próby zwarciowej. Zmierzymy sobie rezystancję. Ale dziwna sprawa, słowo daję. Jest jeszcze szansa, że gdzieś ciekły metal zwarł, jakiś MOSFET i może tam też jest problem. No ale dobra. Będę myślał za chwilę. Czyli tak, na tej cewce było zwarcie, nie? To sprawdźmy dalej, czy jest. No i zobaczcie, mamy w tym momencie rezystancję 16 ohmów względem masy. Czyli ta cewka wychodzi na to, że odpowiada za zasilanie pamięci RAM. VRAM, RAM. Tak może być, bo 17 ohmów to jest akceptowalna wartość. W takim układzie teraz tak, idziemy znowu na termowizję i zaraz podłączymy zasilanie i zobaczymy, jaki prąd będzie pobierany, bo jest to bardzo ważne. I podpinamy się, cyk, i puszczamy zasilanie z 1 V. I patrzcie, płyta pobiera 240 mA. Nie wróży to nic dobrego. Czy coś się grzeje? No nie, ale mamy dopiero 1 V na VIN. To trzeba mieć na uwadze, nie? Więc podjedźmy sobie w górę na 2 V. I zobaczcie, już żre 1,2 ampera. 3 V. Oho. Jest źle. Jak płyta w tym momencie pobiera... Ramy się nagrzewają. Patrzcie to. Aha. No i już wszystko jasne. Kurde. Ha. Wiecie, co jest walnięte? Musiał być przebity dodatkowo górny tranzystor od zasilania ramów. I prawdopodobnie ten MOSFET puszcza przez siebie zasilanie. I patrzcie, to zrobimy szybki test. Ale kurde heca. Nie spotkałem się z tym, no ale cóż. Cóż, jak robisz to któryś raz z rzędu, ale jednak... No i patrzcie, zasilanie, a nie widzicie tego. Mamy na mierniku, może tak. 1 V leci z miernika, nie? Podbijamy na
1,30 i patrzcie na miernik. To, co wchodzi na V-in, przepuszcza przez siebie górny tranzystor. Czyli nie dość, że była zwarta jedna kość z ramem, to albo pozostałe są jeszcze walnięte, bo nie wiadomo, co było podejmowane, albo kurde, no, tranzystor tak czy siak będzie zjarany. Musi być spalony. Nie ma bata. Ewentualnie układ, który nim zarządza. Ten tranzystor powinien być walnięty. To wychodzi na logikę. Więc zaraz sprawdzimy, bo ja się przypatrzę temu. Chwila. My mamy B+. A jeszcze pokażę Wam ujęcie zmiernika. Chwila. O, może tak będzie lepiej. Sam będę to lepiej jej widział. Przechodzimy na ampery. Nie ampery, co mówię. Na ohmy. Czyli tak. Względem masy z tej strony mamy 23 ohmy. I to jest ta sama linia co cewka. Tak. Tylko że zapewne pomiędzy plusem, a gdzie jest plus? Gdzie jest główna linia zasilająca? Poczekajcie. Niech ja ją wyłapię. Tu jest plus? Nie, nie tu. Nie tu. Dobra. W tym miejscu mamy linię, która jest V-inem. I pomiędzy tymi dwoma ścieżkami mamy pół ohma. Czy tak ma być? Wątpię. Na pewno nie może być pomiędzy wejściem a wyjściem. Patrzcie. Jest 0,1. Ten tranzystor na pewno jest walnięty. Bankowo. Jego musimy zabrać. Takich rzeczy jeszcze nie było w piątce. Usunięty układ. I teraz zobaczcie, że bo właśnie na tym pinie mamy V-in, linię 12V, a tu mamy wyjście. No i teraz na podglądzie widać, pół mega ohma. A sam w sobie tranzystor możemy położyć i zmierzyć go, czyli pomiędzy tą linią a tą. Ile jest? 0,1 ohma. On jest spalony. No to dobra. W takim układzie z innej PS5 z płyty weźmiemy sobie ten tranzystor. Poczekajcie. Jakie on ma oznaczenie? Ojeju. 0,812 ND, jakiś HAV 0,22. Szukamy. Albo z tego samego miejsca, z tej płyty, z innej płyty. Przemyję go. Już go zabieramy. Ta płyta też po jakimś angielskim serwisie była. To był dramat. No ale cóż. Jeszcze zmierzę go na sucho, żeby nie było. Mówię, ta płyta to jest kolejny pokaz możliwości jakiegoś serwisu. I zobaczcie, pomiędzy wejściem a wyjściem mamy 2,5 kΩ. Czyli ten MOSFET jest sprawny. Grzejemy. Poszło. W sumie tą płytę ze zdjętym tranzystorem możemy uruchomić, bo ta sekcja nie wystartuje. Nic jej się nie zadzieje. A dowiemy się, czy nie ma gdzieś jeszcze zwarć, bo jest źle. Podpinamy się. Kurde.
Termowizja. I... A, zasilanie już idzie, tak? Idzie. Czyli możemy sobie teraz pójść w górę. No to puścimy 12 V. I patrzcie. Pobiera 290. Kontroler dysku na chwilę zatrybił. I zapewne teraz będzie ona reagowała na włącznik. Przy czym nie wystartuje... Nie, ramy nie wystartują, no bo nie ma zasilania ramów, a druga sprawa jednak jakoś wylutowana. Ale patrzcie. Pyk. Reaguje na włącznik. Widzicie to? Jeszcze raz. I jeszcze raz. Tylko muszę zobaczyć, jaki w ogóle prąd jest pobierany. 2 mA. Wi-Fi się inicjalizuje. I jeszcze raz i będzie pobierała prąd. 0,7 ampera. No nie chcę żreć za dużo. Być może ona w tym momencie wykrywa, że nie ma zasilania ramów, dlatego ten prąd jest taki, bym powiedział, niski. Dobra, wlutujmy sobie ten tranzystor. No i zobaczymy. Masakracja, masakracja. Mam nadzieję, że też zasilanie, które puściłem na płytę, tam było chyba 4 V, nie ubiło pamięci RAM. Aczkolwiek nie wiemy, czy wcześniej nie zostało ono ubite, ale moje działanie wcale im nie pomogło, więc oby przeżyło to, co miało przeżyć. Czekajcie, żebym nie wlutował z zepsutego MOSFETA, bo to jest największy ból. Dobra, to jest ten MOSFET. Tak jest. Ten jest uszkodzony. Idziemy na minionka. Głupio by było wlutować coś, co już jest uszkodzone, nie? Więc dawaj, cynę zmieszamy, żeby nie nagrzewać tej płyty niepotrzebnie długo. No, dawaj czyścik. I zbierzmy ją. O, come on, come on. Łykaj tą cynę. Ta płyta, powiem Wam tak, ma sporą pojemność cieplną, więc nawet zbieranie cyny większym grotem JBC też stanowi problem. Nie jest tak super fajnie, pięknie i cyk, nie? Jest problem. Ała, podgrzał mnie trochę. Pociąga mnie trochę przygrzała. Myjemy. Tam kondensator delikatnie zruszyłem. Tu jeszcze ciekły metal, kawałek. Ale dziwne, nie spotkałem do tej pory przebitego górnego MOSFETA. Tak strzela, może kłamie, może zapomniałem. Jak zapomniałem, to się nie liczy, nie? To nie kłamie. No ale... Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Ale kto wie. Więc zaraz zmieszamy trochę cynę. Pyk. Poczekajcie, może sobie zmienię grot na mniejszy. Będę miał większą kontrolę. Może tak. Potem dogrzeję. I teraz wlot właściwy. Na tym tranzystorze od spodu oczywiście mamy cynę, więc ona złapie jak należy. O właśnie tak. I lutujemy dupka. I nagrzewamy laminat. No oczywiście. Najpierw trzeba docisnąć układ, bo one uciekają. Mają taką tendencję. Come on, ustaw go. I grzejemy. Tranzystor zalutowany. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Przy czym
Dzisiaj niestety nie mam czasu na to, żeby w tym momencie dokończyć z ramem, więc zrobimy szybki test pod tytułem jaki prąd pobiera płyta, a jak będzie światełko w tunelu, to później w innym terminie albo dogram walkę, batalię, albo dam Wam znać, że nic z tego nie wyszło. Dmucham powietrzem, żeby schłodzić płytę, bo ona jest gorąca. Ej, trochę topnika mam na dłoni. Czekajcie, muszę jeszcze domyć płytę. To się tak wydaje, ale topnik i wszystko z tym związane jest problematyczne. I znowu zasilanko, słuchajcie. Idziemy na termowizję. Laminat gorący, no ale spoko, cały czas ta temperatura sukcesywnie będzie spadać. 44 mamy. Ok, i teraz puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. 300 mA. Przynajmniej wiemy jedno, że most razem z modułem Wi-Fi jakkolwiek powinien działać. W ogóle to jest wersja z napędem ta konsola, czy beznapędowa? Jest gniazdo na napęd, czyli dobra, napęd powinien być w zestawie. No i próbujmy ją włączyć. Zobaczymy, jaki będzie prąd pobierany. Czy będzie chciała żreć 4 A, czy cały czas 0,7. Jak 0,7 to jest lipa. 3, 2, 1, go. 4 A. Patrzcie, 7 A. Procesor startuje. 8 A, ale jaja. Kurde. Czyli teraz trzeba będzie wlutować pamięć RAM, która była pierwotnie walnięta. Nie wiedzieć czemu. Potem trzeba będzie dostać jakąś obudowę, żeby tą płytę zatowarować, uruchomić na tyle, żeby ona pokazała obraz. Przy czym właśnie transmitter. Chodźcie, pokażę Wam to. Ta płyta cała jest uwalona. To topnik, brud. Tak nie powinno być. No i sam w sobie transmitter. No tutaj ktoś go lutował. Chociaż aż tak źle to nie wygląda, ale jest syf. Cały transmitter, już widzę, on jest źle wlutowany. Tak, jest przesunięty. Cały układ ma przesunięcie na pinach w lewo. Jest źle wypozycjonowany. I zawsze jest jakaś szansa, że część tych pinów może nie łączyć poprawnie. A jeśli łączy, to na słowo honoru. Jeszcze z tej strony Wam pokażę. No nie, tak nie robi się. Tak nie robimy, ludzie. Czekajcie, tam trochę mokrego, to może będzie lepiej widać te piny. O. Z tej strony jest przyzwoicie. Cały układ, mówię, jest przesunięty do lewej, ale na tamtej ścianie. O, i właśnie o to się rozchodzi. On jest tutaj. Tutaj jest słabo. Nic, poprawię to wszystko. W ogóle gniazdo było robione? Nie, nie było. Gniazdo jest oryginalne, niegrzebane. No brudne, wszystko jest w tym brudzie. Cała płyta jest uwalona, więc tak to. No dzisiaj tak pokrótce tylko, bo rebaling, te sprawy to już na inny czas. Jak się materiał podobał, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół. Napisz dlaczego łapa w dół. Zapewne większość dopisze, że chciałaby zobaczyć zakończenie tej płyty, no ale muszę jechać na spotkanie, bo jestem umówiona, jest za 10 minut spotkanie, więc wsiadam w auto i już. Także do następnego. Był z Wami Spox 2. Cześć, hej! Robię dogrywkę, bo ten temat chciałbym pociągnąć dalej, a jakbym jednym ciurkiem to nagrywał, to bym zwariował. Słuchajcie, w tej płycie była ta pamięć RAM walnięta. Wtedy nagrzewała się na termowizji. Wylutowałem, ok, robimy test. Konsola tam odpalała chyba na chwilę, ale ją odcinała, ale prąd żarła, więc była dobra oznaka. Zrobiłem pomiar miernikiem i okazało się, że dalej jest 8 ohmów na zasilaniu tych 8 kostek RAM. Wylutowałem wszystkie, zrobiła się rezystancja wysoka, więc z innej płyty zdemontowałem ramy, przekulkowałem. Z kulkowaniem był problem, bo niestety, ale sito, które mam, nie należy do właśnie tego układu, nie jest pod to, więc trzeba było kaptonem oklejać i kombinować, przesuwać kulki, bo to nie jest 1 do 1 to samo, tak w miarę, ale nie do końca, więc
Wlutowałem te kości. No i kurde, wstawiłem na krótko do budy, dałem pastę, odpalam. Konsola myśli, niebieska lampka. Nagle pokazuje obraz, odbudowywanie bazy danych. Restart, jeb, odcinają. Mówię, kurde, dalej coś nie halo, więc lipa, nie? Słuchajcie, nawet podłączyłem napęd, wentylator, wszystko. Pomyślałem, że może coś się przegrzewa, może faktycznie. No jednak nie. Próbowałem instalować firmware bez oryginalnego napędu. Chciałem sprawdzić, jak będzie. Nie pomagało, dalej odcinało. No i teraz ją wziąłem właśnie na blat i myślę sobie, może brakuje jakiegoś elementu, co teoretycznie byłoby możliwe, nie? No bo skoro ta płyta została wysłana luzem, słabo to było zapakowane, no to jest szansa, że brakuje jakiegoś rezystora i w momencie, kiedy ma wczytać główne menu, nagle cyk, konsola odcina. I powiem Wam, że szczęście głupiego tym razem w końcu chyba zadziała, ale mój minionek nie działa, więc jeszcze moment, niech on się wzbudzi, ja Wam pokażę oczywiście na ujęciu od góry. I tak lecę po kolei, przyglądam się, może jakiegoś kondensatora nie ma, może jakiegoś rezystora nie ma. Oczywiście tutaj ten mostek był przez kogoś grzany, tam było kombinowane, ale no do tego jeszcze, może jeszcze do tego wrócimy, kto wie. I tak przyglądam się, czy nie ma brakującego elementu. Tak patrzę, no nie jest źle. I tak lecę i tak pomyślałem sobie, kurde, a może ją odcina, bo bezpiecznik jest trzaśnięty, wiecie? Bo bezpiecznik nie przekazuje odpowiedniego natężenia prądu. No i kurde, bach, i centralnie, może to, ja jeszcze nie jestem na 100% pewien, ale kurde, to jest dziwne. Ujęcie od góry. I tak, w tym miejscu mamy bezpiecznik podpisany F3501. Poczekajcie, bo nie widać tego jak zwykle. O, i to jest ten bezpiecznik, nie? I patrzcie to. To jest pierwszy bezpiecznik. W trybie diody PIP, czy jest przejście na rezystancję 0,1. Super, nie? Mówię, no dobra, no to jest ok. Zwarcie było generalnie na tej sekcji, więc jeżeli jakiś bezpiecznik byłby pod tą sekcję, no to najprędzej on by się zjarał. Ale tak zacząłem przeglądać płytę i idę i tu mamy F7501. I to jest drugi bezpiecznik. I tu się dzieje dziwna rzecz, bo na tym bezpieczniku względem masy nie ma w ogóle przejścia. On jest walnięty. I to jest dziwne, że konsola PS5 bez tej sekcji zasilającej włączy się, da obraz na chwilę chociaż, a potem ją odcina, więc ten bezpiecznik musimy stąd wywalić. No i za chwilę wlutuję tutaj czy druta, czy cokolwiek, nie? Tak, żeby na potrzeby testów. No i możliwe, że ta płyta faktycznie ruszy, bo już trochę przy niej grzebałem. Tych kroków podjętych było. A tu jeszcze bezpiecznik walnięty. Dziwna historia swoją drogą. No ale dawaj, grzejemy. Pyk. Przydałoby się teraz coś wlutować. Co wlutujemy? Jakiś drucik, no nie? Nie no, żartuję. Idziemy na minionka i lutujemy bezpiecznik. Jakiś tam sobie przygotowałem. Cyk. A gdzie jest minionek? Chodź minionek. O właśnie tutaj. I zaraz wlutujemy na naszego S-a. Chodź Esie. Grzejemy Cię. Może będzie dobrze. Nagrzewamy dupka. Siadł. Teraz sprawdźmy sobie, czy będzie przejście, żeby nie było. Wiecie jak jest. Póki płyta ciepła, to i tak pokażę przejście. Dopiero klocki brakuje mi słowa. Pojawiają się, kiedy płyta wystygnie. Ale w tym momencie, mierząc miejsce, gdzie jest właśnie ten bezpiecznik. O właśnie, teraz cyk. 0,5 ohma. Spoko. Więc teraz kolejny raz spróbuję złożyć tą konsolę w tą stronę. Mi się lepiej w tą stronę składa PS5. Każdy ma swój sposób na składanie, natomiast ja mam taki. Więc
Pyk, to wkładamy, podepnijmy sobie tasiemkę od LEDów. 2 anteny. Black, czarny. O. Jeszcze drugi kabelek od anteny. Kolejna tasiemka. Włącznik i panel przedni od portów USB-C i USB-A. Teraz tak, ta blacha. Pyk. Napęd. Napęd pochodzi z innej konsoli, ale chciałem w ogóle sprawdzić, czy aktualizacja pójdzie z innym napędem. I wiecie co? Ta konsola przyjęła aktualizację. Więc ona prawdopodobnie nie sprawdza, czy napęd pochodzi z tej konsoli w trakcie aktualizacji. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ale jeszcze zobaczymy, czy ona odpali do głównego menu i czy wykryje jakąś gierkę. Bo różnie z tym bywa. To mamy. To. Plastik. Chodź, baby. Zasilanie napędu. Pyk. I wentylator. Podpinamy. Ciekawe, jak będzie tym razem. Ale ze mnie baran. Nie dałem klampa. Nie dałem klampa. Gdzie ja mam mózg? Idę szybko, wkręcę, robię pauzę, wkręcam go. Ale ze mnie serwisant. Zagadałem się, no tak bywa. Tak bywa. O, śrubka poleciała na podłogę. Także widzicie, jak jest. Nie wkręć klampów, a chciej testować konsolę. Kuriozum, nie? Jakby nie patrzeć. No ale tak bywa. Dlatego uczulam. Pokazuję swoją pracę, pokazuję swoje plusy i jak najbardziej minusy. Bo to jest istotne. Myślę, że przez to też w miarę dobrze się to ogląda, a nie, że pokazuje wszystko super fajnie. Przecież mógłbym ten materiał tak przypauzowywać, że to będzie mało widoczne, a jednak będzie pokazana robota taka mega dobrze zrobiona. Chociaż nie, no. Ciężko jest robić mega dobrze, no ale mimo wszystko da się. Ale w materiałach ciętych, a nie tych, kurde, takich, gdzie siadasz i lecisz z tematem. To jest mega trudna forma, ta, którą sobie wymyśliłem tutaj na tworzenie treści, wiecie? Materiał, w którym jedyne, co mogę zrobić, to pauza. A jeżeli coś się po prostu słabo nagra, coś źle powiem, coś się przyjara, coś spieprzę, no to niestety ja już tego nie wytnę, bo to jest materiał bez cięć. Więc, kurde, takie buty, nie? Dobra, podepnijmy tego dupka, pach. O, wentylator. Zasilanie napędu od płyty głównej, od strony napędu. No i ciekawe, może to centralnie tym razem zatrybi. Bo ja już tutaj na uszach dosłownie stawałem. Wchodziłem do recovery. To jest dziwne, że ta konsola, kiedy ten bezpiecznik był walnięty, ona w recovery chodziła non-stop. Nie było problemu. Ale kiedy chciałem wyjść z recovery, za każdym razem ją odcinało. Więc ciekawe, jak będzie tym razem. Odpalamy ją. Dziwne. Come on, baby. Come on, pad tutaj już czeka. Ona właśnie mruga, niebieska dioda, potem zalicza białą na sekundę, pojawia się logo PlayStation i nagle ją odcina. Po restarcie. Czekajcie. Ludzie dzwonią. No, come on, będę patrzył na monitor. Tak wygodniej. Konsola raczej zalicza restart. Cały czas świeci niebieskie. I właśnie była w tym momencie, był obraz, naprawa systemu i po restarcie pokazuje PlayStation znaczek i ją odcina. I zobaczymy, czy teraz dalej ją odetnie, czy jednak wczyta się do głównego menu i będzie wszystko fajnie. Jeszcze działa, był PlayStation, znikło. I teraz albo ona się wyłączy, albo... No, come on, come on. Działaj, dzido. Wyłączyła się. Nie. Nie. Dalej jest to samo. Kurde. Dalej jest to samo. Czyli to jest turbo dziwna sytuacja. Ramy spalone.
bezpiecznik od kolejnej sekcji spalony. Ja nie wierzę w to, co widzę. I patrzcie, to jest to, czego nie mogliście zobaczyć. Ta konsola, jak wejdzie do recovery, normalnie, kurde, działa. Wszystko jest git. Ale z tego recovery, no właśnie po restarcie, no nie wyjdzie. No. Gdzie jest pendrive? Pomarańczowy. O, zobaczcie, pyk, elegancko, tu wszystko widzi. Pendrive'a mogę wpiąć, pyk. No może teraz jej spróbuję puścić aktualizację, kto wie. Może zatrybię, ale wątpię. Wątpię, bo coś tu jest... Dziwny temat, doprawdy, dziwny. I puszczamy jej Update System Software, tak? Update from USB Drive. Pyk. Please wait. Update. Wykryło z pendrive'a aktualizację. 30 sekund do końca. No i czekamy, bo on teraz kopiuje z pendrive'a. Nawet no, coś tam widać, że pendrive pomruguje. Kopiuje plik 1,3 GB z pendrive'a do pamięci wewnętrznej. No i mega dziwny temat. Mega, po prostu mega dziwny. Może faktycznie tam jeszcze czegoś brakuje, czego nie zauważyłem. Ewentualnie, nie wiem, jakiś jeszcze bezpiecznik dostał po tyłku. Albo inna sprawa, bezpiecznik, który jest spalony, który był spalony, nie uszkodził się bez przyczyny. I zobaczcie w ogóle to, ona wchodzi do tego menu, tego interfejsu takiego już, który wygląda jak główne menu PS5, nie? I napęd jest z innej konsoli, a to idzie. Zakładałem, że zawsze tutaj wywali błąd, że nie ten napęd, a to idzie. No i tutaj z tym, wracając do tego bezpiecznika, to jest szansa, że ta sekcja jest walnięta i nie będzie się tego dało naprawić. Można jeszcze na sam koniec, jak teraz znowu ją odetnie. O, paski, jakieś artefakty. Były artefakty, widzieliście? Takie paski u góry były. Ale będzie można ją jeszcze rozebrać i sprawdzić, czy ten bezpiecznik jest uszkodzony, czy może jednak jest sprawny. Bo jeżeli bezpiecznik znowu spali, to znaczy, że w tej sekcji dalej jest coś nie halo. A to jest problem. No i gadałem, konsola się wyłączyła. Nie działa. Męczący temat. Kurde, 8 pamięci VRAM wymieniłem. Tam w ogóle zabawa z ciekłym metalem. Ciekły metal, jak się okazało, był pod procesorem. Musiałem pensetą wydłubywać. No ale tutaj, nie gada. Włączę ją jeszcze raz, tak z nadzieją. Ale co mi to da? Kręć. Powiem wam tak, robią się problemy z naprawami takich konsol. Raz, że części jest mało, a dwa, no to nie znamy historii konsoli. Ja tylko wiem, że to było w jakimś serwisie. Transmitter był przez kogoś mega lutowany, pokazywałem. Mostek był lutowany. Jedyny plus jest taki, że wentylator kręci, więc ten most jest sprawny, więc to na plus. Chyba że tak czy siak tam przez to lutowanie, może jakaś kulka niedolutowana jest, brakuje jakiegoś sygnału enable i dlatego ona nie startuje dalej. Kto wie, skoro PS5 bez transmitera jest głucha, martwa i w ogóle. Odcięło ją, no tak. No to może dalej czegoś brakować. No nic. Jeszcze na sam koniec, na dobicie, wyciągnę szybko płytę. No i co zrobimy? Zmierzymy sobie ten bezpiecznik, bo jeżeli bezpiecznik jest spalony, to coś obciąża linię. Dochodzi do spadku napięcia, on nie wytrzymuje i jest papa. Więc kurde, tak być nie powinno. No ale sprawdzimy. Sprawdzimy jak będzie, nie? Ok, to. I teraz śrubokręt i klamp. Nie wiem, czy jestem w stanie się doszukać jeszcze czegoś nowego w dokładnie tym przypadku, bo temat jest mocno dziwny. Sam fakt, mówię, tego, że sprzęt przyszedł z Czech,
Sama płyta, nic więcej. No tak się nie robi. Powinna być wysłana w kadłubie chociażby, a nie płyta w worek i cześć. A dobra, wypadło to. No i sprawdźmy sobie za chwilę ten bezpiecznik. Czy on jest sprawny, czy go znowu zjarało? Bo jak go zjarało, to mamy jakąś poszlakę. Także jeszcze momencik i pyk. I teraz to był ten bezpiecznik, prawda? Ten, patrzymy. Nie. Czy no nie. Bezpiecznik jest sprawny. Rezystancja względem masy. Co ja mówię? Już nie myślę. Rezystancja na bezpieczniku 0,1 ohma, więc w normie. No i co może być jeszcze nie halo? Wszystkie inne bezpieczniki sprawdzałem? No nie. Nie sprawdziłem wszystkich, ale możemy kolejny zobaczyć. Pół ohma, znaczy 0,1, ok. W tych rejonach jakieś bezpieczniki kolejne będą obecne tutaj. 0,2, 0,2, kolejny 0,2. To wszystko wygląda w porządku. Jeszcze ciekawe, wiecie co? Skoro na tej cewce była jakaś taka podejrzana rezystancja, to może gdzieś coś tu z drugiej strony będzie przyjarane. Kto to wie? Jest jakaś przetwornica, może gdzieś tutaj możemy się doszukiwać drugiego dna. Niewykluczone. Przy czym najpierw te bezpieczniki posprawdzamy. 0,2. Gdzie tu są jeszcze fusy? Bo ja już tego nie widzę teraz. F. Tak patrzę, szukam i nie widzę. Co tu jeszcze może być nie halo? Szukaj. No jest szansa, że coś jest jeszcze zerwane, nie wiem. Dobre pytanie, nie? Więc może z tym układem jest coś nie halo. Albo jest jeszcze gdzieś zwarcie w innej gałęzi zasilania, o czym ja nie wiem. Aczkolwiek skoro konsola startuje, daje obraz, to szanse ku temu są ultra niskie. No i co zrobimy? No co zrobisz? Cudotwórcą jesteś? Niekoniecznie. Rezystory 100 kg, ten ma 2,2, ten ma 5,7. Źle to nie wygląda. W żadnym wypadku. No niestety. W tym wypadku muszę sobie powiedzieć koniec. Jest jeszcze szansa, że gdzieś tam już poza kamerami coś wymyślę, no nie wiem. Mała opcja, mała szansa. Ale jeśli tak by się stało, napiszę w komentarzach. Także widzimy się w następnej produkcji. Na razie, cześć, hej.